Cześć, podoba wam się nasz nowy wstępniak? Dużo czerwonego. No, ale niebieski też jest. Ale to wielko szybko jeździ. Cieszmy się, że nas wozi. Jeżeli planujecie tutaj przyjechać samochodem, koniecznie zarezerwujcie sobie wcześniej miejsce na parkingu. My to zrobiliśmy. I nie zawracano nas tak jak wielu innych kierowców, tylko skierowano nas poza kolejnością na parking. Ci nieprzygotowani kierowcy tworzyli jedynie niepotrzebny nikomu zator. Zanim się udamy w dalszą wędrówkę, zasilimy nasze żołądki. Tym razem bramboraki, czyli placki ziemniaczane. Są ciekawe, ale różnią się od polskich. I polskie lepsze, Wiadomo. ale nie są złe. Ewentualnie przyjedźcie tu pociągiem, co nawet jest tu powszechnie zalecane. No ale gdzie? Do Skalnego Miasta oczywiście. Wszystkie drachy zadbały, by i w sezonie cieplejszym były też połączenia z Polską. Nawet czuliśmy się tutaj jak polscy. Miałem wrażenie, że większość ludzi mówiła tutaj w języku polskim. A Czesi nawet polskie złotówki przyjmowali w kasach punktów gastronomicznych. Polacy masowo odwiedzają to miejsce i nie ma się czemu dziwić. Skalne Miasto jest rzut kamieniem od granicy z Polską. Aż się boję, czy nasz film kogokolwiek zainteresuje. Nie ma chyba dnia, by gdzieś w internecie ktoś nie wstawiał zdjęć z tego miejsca. To będziemy następni. Kto i zawsze kiedyś to obejrzy. Skalne miasto Adrszpach to masyw górski w Sudetach Środkowych. Stąd też całkiem blisko do Śnieżki. To ponadto jedno z najbardziej znanych piaskowych terenów wspinaczkowych na świecie. Spacerującym zalecam zabrać ze sobą niezbyt wyszukane obuwie. Najwyższym wzniesieniem skał jest mający 786 metrów nad poziomem morza Czap, czyli po polsku bocian. Pierwsi turyści zaczęli tutaj przybywać około 1700 roku. Wcześniej miejsce to było mało znane. Teraz bez problemu możecie godzinami spacerować pośród skał, a drogowskazy doprowadzą was do wodospadów lub jeziorka ukrytego pomiędzy ścianami skał. Jednej z najpopularniejszych atrakcji. Zaraz i my tam dojdziemy. Jednak informujemy was, że jeden dzień to może być za mało, by wszędzie tutaj dotrzeć. My zapuściliśmy się szlakiem w stronę Teplic. No i niestety nie zrealizowaliśmy go w całości. Tym bardziej, że jeszcze przed nami było zameldowanie się w hotelu, co i tak zrobiliśmy dopiero wieczorem. Chyba żaden z turystów nie darowałby sobie, gdyby nie zrobił zdjęcia pod słynną bramą do miasta. Zrobienie zdjęcia w tym miejscu w spokoju graniczy jednak z cudem. Zdjęcie jak zdjęcie. Z filmowaniem to jest dopiero problem. To co widzicie w większości zdjęć w internecie to powiedzmy coś w rodzaju centrum miasta.
Skalne miasto odwiedzało wiele postaci historycznych. Między innymi niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe. A teraz sobie pójdziemy zobaczyć jeziorko. Pan nam powiedział, żeby iść właśnie tędy. Widzicie? Takich schodków jest tutaj znacznie więcej. Niech was to jednak nie odstraszy. Spacery tutaj to sama przyjemność. Czasem bywa wąsko i trzeba się przepuszczać nawzajem. Jedni idą w dół, drudzy do góry. Każdy spokojnie czeka i nie ma żadnych przepychanek. Szlaki bardzo często bywają wyboiste lub ukorzenione, a tam gdzie równiej trzeba pokonywać wiele schodków i drabinek. No a teraz trzeba stąd wrócić. To nie jest taki hop. Ten nasz wyjazd do Czech mnie zaskoczył totalnie. Każde miejsce, które odwiedziliśmy, było fascynujące. Wiecie, że tutaj skały mają nazwy? Te to Kochenkowie. Wszyscy zakochani robią sobie przy nich zdjęcia. I podobny tu tłok jak przy bramie do Skalnego Miasta. A ta to słoń. Który strzeże Skalnego Miasta. Po takim spacerku, a wąskiego piwo. I wszyscy zamawiamy. Bramborowe knedliczki. Z mięskiem w środku, z gotowaną kapustką i prażoną cebulką chyba. Te bramborowe knedliczki chcieliśmy zjeść znacznie wcześniej, ale wszędzie, gdzie chcieliśmy je zamówić, właśnie się kończyły. No i w końcu nam się udało. Na sam koniec naszych wakacji. Wakacji, które możecie obejrzeć w 6 odcinkach. Odcinek pierwszy. Czeska Szwajcaria. Odcinek drugi. Praga. Odcinek trzeci. Mariańskie Łaźnie. Odcinek czwarty. Brno. Odcinek piąty. Morawski Kras. No i szósty. Ten, który właśnie oglądaliście. Skalne Miasto.
Pewnie niedługo gdzieś znów wyruszamy z kamerą. Jeszcze nie wiemy gdzie. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrzymali z nami te 6 odcinków. Przepraszamy za błędy językowe, bo one wystąpiły, ale wyłapaliśmy je, kiedy już film poszedł w obieg. Do następnego. Łukasz. Do Janek. następnego. Łukasz, Janek i ja, Wiolka. Wiolka, zwolnij troszkę. Przecież się już nigdzie nie śpieszymy.